Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Szanowni Państwo, dzisiaj moim wspaniałym gościem jest Justyna Walker. Ja nie muszę chyba za bardzo Cię, Justynka, przedstawiać, ale Cię przedstawię. Justyna Walker jest bardzo znaną osobą. To jest ta osoba, która wystąpiła na forum Unii Europejskiej i, krótko mówiąc po polsku, zbeształa tą całą Unię. I zrobiła to we wspaniały, elegancki sposób. Tu chodziło o inicjatywę, którą zaproponowała, ale ja nie chcę omawiać tutaj tych szczegółów, bo raczej bym wolał, wiesz, Justyno, żebyś ty powiedziała, o co chodzi w tej inicjatywie europejskiej, bo wiele osób błędnie myśli, że jak klikną tam, to się samo zrobi. No, nic się samo nie zrobi i ludzie nie wiedzą, co to jest ta inicjatywa, na czym to polega. Nie wiedzą, że to jest wymuszenie na Unii Europejskiej dyrektywy, która jest korzystna dla Polaków. Wiele osób nie rozumie, o co tutaj chodzi, dlatego bardzo Cię proszę, nie przedłużając, witam Cię serdecznie, tłumacz nam. Witam i dziękuję za zaproszenie i bardzo się cieszę, że w końcu razem wspólnie, bo ja wiem, że wiele osób czekało na to, że w końcu razem zrobili jakieś spotkanie, więc bardzo mi miło z tego powodu, że nam się w końcu udało. No i w kwestii inicjatywy faktycznie to jest troszeczkę takie, że ludziom patrząc na tę inicjatywę, ona wydaje się troszeczkę trudna do zrozumienia, natomiast no jest rzeczą prostą, jest tym, co my jako obywatele w Europie mamy właściwie jako jedyną możliwość, żeby wprowadzić albo nacisnąć mocno na Komisję Europejską, bo inicjatywa obywatelska europejska jest czymś pomiędzy naszą polską inicjatywą obywatelską, a naszym polskim referendum. Jest jak gdyby takim narzędziem pośrodku. Przepraszam, że przerwę, bo w mechanizmach Unii Europejskiej nie mamy czegoś takiego jak referendum, prawda? Nie mamy, aczkolwiek może dla niektórych będzie to zdziwieniem. Unia próbuje wprowadzić referendum europejskie, natomiast to powinno być dla nas problematyczne, gdyż osoby, i politycy, którzy dzisiaj próbują wybrać i określić ramy tego być może przyszłego referendum, to są ludzie, którzy tak mocno je utrudnią, że to narzędzie będzie praktycznie dla nas niemożliwe do wykonania w Europie. Więc ja często przestrzegam. My słyszymy o tym, że oni mówią, że chcą robić referendum. Nawet zaproponowali to teraz w tym nowym traktacie, w tej przeróbce traktatów, o której mówią, tak, która zawiera tą federalizację. I tam jest mowa o tym, że chcą wprowadzić między innymi przy zmianach traktatowych właśnie być może referendum, ale my wiemy, kim są ludzie, którzy dzisiaj są w parlamencie. To są ludzie, którzy specjalnie chcą to zrobić teraz, żeby zabezpieczyć sobie możliwość, abyśmy my nie mogli tego referendum tak łatwo używać. Więc nie mamy referendum w Europie, nie mamy tej opcji referendalnej. Mamy tylko i wyłącznie inicjatywę obywatelską europejską. Mamy też właśnie, petycję. czyli to jest tak jakby od tyłu wprowadzone referendum. Tak jest. To jest trochę tak, że z mocą inicjatywy obywatelskiej nie idziemy do parlamentu, ale idziemy od razu do odpowiednika Sejmu polskiego. Senatu, przepraszam, polskiego. Senatu. Tak. Czyli... Dobrze, no to dalej teraz, no. I z tą inicjatywą jest tak, iż każdy może inicjatywę stworzyć. Musi powstać tak zwany komitet co najmniej 7 osób. Coś, co jest takim typowym papierkowym wymogiem. Musi być 7 obywateli z Europy, którzy razem wspólnie złożą projekt inicjatywy. Ta inicjatywa oczywiście musi być w ramach prawnych. Unia może tylko decydować o tym, nad czym jak gdyby ma władzę, czyli może tworzyć dyrektywy lub różnego rodzaju regulacje, jeśli rzeczywiście one należą do zadań europejskich, tak? Mówimy o tym. Więc my gdzieś tam tworząc inicjatywę musieliśmy odpowiadać wpasować się w te ich pudełka, gdzie jest władza i cóż oni by mogli faktycznie zrobić, jeśli my obywatele prosimy. I tu powstały 2 rzeczy. Jedna oparta na tym, iż
My przez ostatnie 3 lata, właściwie 4, doświadczyliśmy różnego rodzaju obostrzeń powiązanych z naszym zdrowiem i w jaki sposób dziś możemy sprawić, żeby następnym razem coś takiego się nie wydarzyło. Więc punktem pierwszym tej inicjatywy była i jest świadoma zgoda. Po jak gdyby spojrzeniu na te ostatnie 3 lata wiemy, że no ta zgoda nie była do końca świadoma. Większość ludzi nie wie, cóż brało, dlaczego akurat to, jakie będą skutki, konsekwencje przez następne lata, co wynika z tego, iż świadomej do końca zgody nie mogli dać. Więc określenie definicji takiej prawdziwej świadomej zgody, która oznacza, że osoby zajmujące się medycyną będą musiały powiedzieć nam całą prawdę do końca, zanim my będziemy tą świadomą zgodę w stanie wyrazić. A jeśli to nie nastąpi, oznacza to, że świadomej zgody nie było. Tego są konsekwencje, jak i to, że jeżeli nie wiedzą, to muszą nam powiedzieć, że nie wiedzą, jakie będą skutki czegoś, co jest nam dzisiaj narzucane lub proponowane w przyszłości przez Unię Europejską w postaci różnego rodzaju specyfików. Więc jest to ten pierwszy element i tu Unia może, jak twierdzi, wydać coś, co się nazywa tak zwaną rekomendacją do 27 krajów. Przykładem takiej rekomendacji były rekomendacje, które widzieliśmy w ciągu ostatnich 3 lat. Unia wydała rekomendacje, aby nosić pewne rzeczy na twarzy, aby brać pewne preparaty i to było wszystko rekomendowane. Kraje to automatycznie przyjęły, jak wiemy, my troszeczkę inne mieliśmy zdanie na temat tego, ale tu Polska jako kraj absolutnie przyjęła wszystkie rekomendacje. Więc tu w kwestii świadomej zgody to jest to, co Unia mogłaby narzucić 27 krajom, czyli tak zwane rekomendacje w kwestii świadomej zgody. I one nam otwierają wiele ścieżek, między innymi ścieżkę prawną, w razie gdyby coś takiego nie zostało rzeczywiście zachowane przy następnych wydarzeniach na świecie. Drugim podpunktem tej inicjatywy, bo tu są tylko 2, pierwszy to właśnie świadoma zgoda, drugim jest coś, co ja nazywam pakietem antykorupcyjnym. I tu jest możliwość wprowadzenia dyrektywy do wszystkich 27 krajów, już nawet nie rekomendowania, lecz takiego narzucenia dyrektywy, co jest rzeczą ważną i te dyrektywy to są rzeczy przychodzące z Unii do nas i my je musimy brać i niestety implementować. To głównie chodzi o to, iż dziś mamy naprawdę ogrom, absolutnie ogrom ludzi pracujących w Unii, którzy no niestety wykorzystują swoją pozycję. Mamy też ogrom NGO-sów, czyli tak zwanych organizacji charytatywnych, które wolno chodzą po korytarzach parlamentu, lobbują i właściwie swoje interesy wrzucają do unijnych dyrektyw. Przykładem tego są ogromne firmy, które poprzez organizację wymogły po raz kolejny w grudniu przedłużenie na kolejne 10 lat produktów rolnych, które to wiemy, że są toksyczne, prawda? I niestety te wielkie firmy poprzez lobbowanie przez te małe organizacje lub też większe charytatywne wrzucają dyrektywy, robiąc różnego rodzaju kontrakty, o których my pojęcia nie mamy. Więc tu chcemy wymóc przejrzystość i transparentność tych właśnie urzędników. Pokroju Urszuli, która jest głową Unii, która podpisała ogromne kontrakty na miliardowe kwoty przez SMS-y, do których my nie mamy dostępu. Z problemem jest na przykład wyjazdy takich włodarzy europejskich na prywatne spotkania, na których oni prowadzą rozmowy, piją szampany, rozmawiają wieczorem i zacierają ręce. My nie wiemy, co oni na tych spotkaniach robią, a niestety jeżdżą tam jako na przykład komisarz Unii Europejskiej. I jest to ogromny konflikt interesu, który należy powstrzymać. Więc powstrzymanie tego poprzez wprowadzenie konkretnego pakietu antykorupcyjnego, który będzie wprowadzał kary, stratę pracy, być może nawet więzienia
i kary finansowe byłoby najlepszym rozwiązaniem. Więc podsumowując... Że ci przepraszam, żebyśmy dla tych ludzi, którzy nie znają tych meandrów wewnątrzunijnych, podsumowali to tak. Inicjatywa, którą ty rozpoczęłaś z zespołem, ja wielokrotnie mówię, to jest inicjatywa dobra dla Polski. Czyli ta sprawa dotycząca zdrowia, o której już powiedziałaś, i ta sprawa dotycząca zatrzymania, jak tylko się da, korupcji wewnątrzunijnej, mechanizm, i tu mnie popraw, jeśli się mylę, mechanizm jest taki, że jeżeli ta inicjatywa zostanie poparta przez 1 milion osób z całej Unii Europejskiej, to czy im się to podoba, czy im się nie podoba, to oni muszą wydać dyrektywę zgodną z tym, co my chcemy. Tak, wygląda to tak, że w momencie zebrania 1 miliona podpisów my siadamy do stołu z komisją i gotowym projektem, jak my widzimy, to ten punkt pierwszy i ten punkt drugi. Tak. Oczywiście zdajemy sobie sprawę, że oni będą próbować jak najmniej, prawda? Tak. Natomiast po to jest ta opcja, by usiąść do stołu i wymuszać, to jest rzecz uzależniona od nas wszystkich jako obywateli. Im więcej nas jest, im więcej jest sprzeciwu, im więcej jest głosu, że nie ma zgody na korupcję, tym większa waga tej inicjatywy. Tym większa waga i przewaga nasza, jak i też medialnie, dlatego że my pokazujemy coś, co dzisiaj nie działa i wiemy, że to są 2 podstawowe rzeczy. Nasze zdrowie powinno być w naszych rękach, a my powinniśmy być informowani o wszystkim, zanim zostanie na nas jakaś decyzja przez nas zostanie podjęta i nie może być ona wymuszona, bo tam też jedną rzecz taką dodaliśmy, że nie może być przymusu do pewnych rzeczy, co zarazem idzie, nasza zgoda może być zawsze odebrana. My możemy zmienić zdanie w każdej chwili, prawda? Nawet jeśli taką zgodę wyraziliśmy. I podstawowa rzecz właśnie ta korupcja. To są takie 2 rzeczy, które są bardzo mocne i ważne i one są uzależnione od tego, od ludzi, od obywateli, czy oni chcą tego. Ta inicjatywa, którą ty wzbudziłaś zespołem, dotyczy tych 2 elementów i tutaj trzeba podkreślić, że oni mogą zrobić, co chcą, prawda? Natomiast jeśli my wychodzimy z taką inicjatywą podpisaną przez 1 milion osób minimum z całej Unii, to dyrektywę taką, o którą nam chodzi, oni wprowadzić muszą, ale musi być 1 milion podpisów. No to teraz tak, ponieważ to dotyczy krajów w Unii Europejskiej, to ja rozumiem, że każdy kraj jakoś proporcjonalnie ma zebrać jakąś tam minimalną ilość podpisów. Jak to wygląda? Na Polskę to minimum jest 36, bodajże 600 tysięcy podpisów. Tylko? Tak jest. Ale może być i 100 tysięcy, może być i 200. Oczywiście, tak jest, czyli to mówimy o tej wadze tego, prawda, bo gdyby, ja rozumiem, że na przykład Niemcy, Francja, czy tam inne kraje mają też przypisaną pewną liczbę minimalną tych podpisów, tak? Dokładnie. Wszystkie z 27 krajów mają przypisaną minimalną liczbę. Natomiast tutaj jest tak, że jeżeli na przykład, ja to wytłumaczę inaczej, minimalnie 7 krajów musi zrobić tą minimalną liczbę, żeby iść dalej. To nie jest tak, że wszystkie 27 musi zrobić minimum. Chodzi o ten 1 milion, prawda? Tak jest. Jeśli 7 pierwszych krajów uderzy w swoją minimalną, to przeszliśmy kolejną jak gdyby blokadę i te pozostałe 20 nie musi już zrobić tej swojej normy. Oczywiście może. Inne kraje mogą zrobić jak gdyby za nie, ale musi być minimum 7 pierwszych krajów, które uderzą w swoją minimalną. Czyli z tych 7 krajów musimy mieć co najmniej 1 milion, żeby mechanizm się uruchomić, tak? Nie. Z tych 7 musimy mieć to swoje minimum, czyli powiedzmy Polska musi mieć minimum 36 tysięcy, nazwijmy to 7. Jeśli na przykład Słowacja musi mieć chyba, tam są jakieś bardzo małe ilości, powiedzmy 10 tysięcy, ja teraz nie jestem pewna, bo nie sprawdzam. Tak. Co do zasady, no. Tak, jeśli każdy pierwsze 7 odhaczy swoje minimum,
to potem nie jest ważne, czy na przykład malutki Cypr zbierze swoje minimum, czy nie. Nawet jeśli mały Cypr nie zbierze, ale Polska zbierze ekstra, to jest to i tak liczone do tego 1 miliona. Czyli my teoretycznie moglibyśmy zebrać za na przykład taki mały Cypr. I to Tak. by nie miało żadnego wpływu na to, bo Cypr nie zebrał w ogóle, powiedzmy, zebrał Tak, 3 no to jest podpisy. niezwykle ważne, dlatego że mówimy o tym, że wymuszenie na Unii Europejskiej tej dyrektywy bardzo korzystnej dla nas i dla wszystkich państw europejskich, prawda, wymaga 1 miliona, ale tak jak powiedziałaś, to będzie, tam będzie opór, no nie? Natomiast jeżeli my byśmy zebrali z całej Unii Europejskiej więcej niż 1 milion, 2, 5, 10, to tym bardziej waga tego jest większa w jakichkolwiek potem negocjacjach. Dokładnie i my musimy zdać sobie sprawę, że mimo iż mamy swoich, ja to lubię nazywać reprezentantów w nawiasach, w Europarlamencie, nie mamy jednak ludzi, którzy rzeczywiście słuchaliby tego, co chce tak zwany plebs, jak ja nazywam nas. Zwykli prości ludzie. Rzeczywiście to rozdzielenie między tym, co my mówimy bardzo często, a wiesz, ja wielokrotnie już byłam w tym Europarlamencie. Próbuję rozmawiać z dużą ilością europarlamentarzystów i widzę to naprawdę rozszerzającą się coraz bardziej dziurę między nami i ludźmi, którzy nas reprezentują. Nie tylko w Europarlamencie. No właśnie. To jest tragedia, dlatego że wiele osób, z którymi gdzieś tam prowadzimy jakieś rozmowy, uważają, że ci, którzy nas niby reprezentują w tym Europarlamencie, to są nasi zdrajcy. Tak. I tak podobnie jest z innymi organizacjami. Wiesz, w ONZ-cie jest to samo. Będąc tam, ja tam też 2 razy byłam i 2-krotnie przemawiałam w ONZ-cie. Jeszcze większa dziura między nami a ludźmi, którzy są w ONZ-cie i którzy teoretycznie, właściwie nie wiadomo nawet, kto nas reprezentuje w ONZ-cie. No tam rzeczywiście nie wiadomo kto. To samo w WHO. Niby w teorii mamy osoby, które w naszym imieniu tam powinny przebywać, pokroju ludzi z Ministerstwa Zdrowia czy Spraw Zagranicznych, ponieważ to są te 2 jak gdyby ministerstwa głównie odpowiedzialne za współpracę, ale ja częściej w WHO widzę ludzi, którzy są z Unii Europejskiej jako z całości. I to mnie martwi też, że my jesteśmy spłaszczani jako Polska po co mamy wysyłać kogoś od nas, skoro Unia jako Unia wyśle paru przedstawicieli, czyli to 27 krajów zaczyna tracić swoją niezależność w decyzyjności jako jeden wielki organ unijny. Bardzo w naszej pierwszej rozmowie, którą odbyliśmy gdzieś tam chyba ze 3-4 miesiące temu, uświadomiłaś mi pewne rzeczy, o których ja po prostu nie wiedziałem, bo wiesz, powszechnie wśród rozsądnych ludzi panuje opinia, musimy koniecznie wyjść z WHO. No i dlatego mówimy o tej inicjatywie, o której za chwilkę sobie porozmawiamy, że jeśli będzie taka wola narodu, no to będzie jednak przyczynek do tego, żeby jakoś z tego WHO wyjść. Ja myślałem kiedyś, zresztą błędnie i ty mnie tutaj wyprostowałaś, że WHO to jest taka sobie istniejąca organizacja, która sobie tam hula po świecie, a tu się okazuje, że wcale nie. Więc skoro my mówimy o tym, że trzeba wyjść z WHO, a ty znasz te meandry, to bardzo cię proszę wytłumacz w ogóle, jakie jest umocowanie w tym wszystkim WHO, bo ja myślałem, że to jest taka organizacja, wiesz, sama w sobie, a to się okazuje, że wcale nie. Tak, to jest takie mylne założenie, że WHO jest organizacją charytatywną. Tak. Mylne dlatego, że rzeczywiście WHO otworzyło z boku taką odnogę, która ma organizację charytatywną, więc jest organizacja charytatywna WHO. Ona istnieje osobno, jako rzeczywiście ten NGO, tak, czyli nierządowa organizacja. Natomiast samo WHO, jako WHO jest, nazwijmy to, taką odnogą w ONZ-cie, pod biurem, tak, jak gdyby. To trochę tak, jak mamy Polskę i w Polsce mamy podział mamy rząd, ale mamy ministerstwa. Więc to by było takie, wiesz, Ministerstwo Zdrowia,
I problemem, jeśli chodzi o to, jest brak zrozumienia, że ONZ sam w sobie istnieje jako ten wielki rząd, a osobno pod ONZ-em mamy właśnie te podministerstwa. Jednym z nich jest World Trade Organization, czyli ci, którzy się zajmują handlem. Drugą jest właśnie WHO. WHO. Czyli pod gdybyśmy jest wiele. powiedzieli, chcemy wyjść z WHO, to jak? No wiesz, to w teorii są jak gdyby jest kilka opcji. Jedną opcją jest prezydent oznajmia, tak jak zrobił to Trump, że przestaje płacić składki, ponieważ jest to organizacja wolontarna, tak? I nie płaci ich. Nie płaci ich przez rok co najmniej. Przez rok, co tutaj w kwestii, jak gdyby w sytuacji Ameryki nie wyszło, ponieważ była zmiana prezydencka i Biden wrócił i jak gdyby nadpłacił wszystko, co nie było płacone. Ale to też samoistnie nie powoduje, że po roku automatycznie wyszlibyśmy z WHO, ponieważ WHO jeszcze musi wyrazić zgodę, żeby nas jak gdyby wyrzucić. Więc to jest troszeczkę na Poważnie? zasadzie nie płacić za siłownię przez 8 miesięcy, ale siłownia nawet na koniec, mimo iż teoretycznie powinna cię wyrzucić, postanowiła, że jednak cię na tych swoich, wiesz, zatrzyma, w razie gdybyś, mimo iż nie płaciłeś, my cię jednak nie może zmienisz zdanie za 2 lata. Więc to tak wygląda. To jest pierwsza rzecz. Druga to jest taka, że być może pod wpływem na przykład referendum albo właśnie jakiejś inicjatywy, gdyby obywatele bardzo nacisnęli na rząd, to rzeczywiście być może wtedy rząd musiałby też po raz kolejny prezydent czy rząd postanowić, że wychodzi. Nie zmienia to jednak faktu, bo my bardzo często mówimy o traktacie, który się zbliża, że ludzie nie rozumieją, wyjście z WHO nie oznacza, że traktat nie zostanie podpisany. Dlatego, że Są dwie oddzielne rzeczy. są dwie oddzielne rzeczy i wyjście z samej Organizacji Zdrowia nie oznacza tego, że ten traktat nie zostanie przez nas przyjęty, ponieważ, i tu jest problem, którego większość nie rozumie, rola Organizacji Zdrowia w tym traktacie jest rolą tak zwanego pośrednika pomiędzy krajami, które między sobą ten traktat ustalają i obmawiają. Tak mądrze to WHO zrobiło, że postawiło się w sytuacji, my tu tylko przyszliśmy dać wam pokój, herbatkę i kawę, żebyście siedzieli i razem wspólnie między sobą wynegocjowali coś, co będzie świetną umową między wami, tylko na koniec po tej umowie okaże się, że wy negocjując tą umowę, wybraliście nas, tych gospodarzy, na tych, którzy mają wam mówić, co robić, gdyby znów nastąpiła kolejna jakaś ekstremalna sytuacja zdrowotna. To jest Coś niesamowitego. Tak. I w związku z tym, jak to zatrzymać? Jeśli chodzi o IHR, czyli o poprawki do regulacji zdrowotnych, mamy bardzo dobrą sytuację i myślę, że to też należy mówić. I prawdopodobnie ja już namawiałam ludzi, aby kontaktować się z Ministerstwem Zdrowia pisemnie i pytać o to, aby ministerstwo potwierdziło, czy do 27 czy bodajże 6 otrzymało pełną, gotową wersję poprawek, ponieważ według własnych zasad WHO musi wszystkim krajom wysłać gotowy dokument 4 miesiące lub więcej przed ich generalnym spotkaniem w maju. I my dzisiaj wiemy, że to jest tak zwany artykuł 55 w poprawkach. Nie dopełnili tego. Tego nie dopełniono i jeśli tego nie dopełniono, ich własne zasady nie zostały dopełnione, to my wiemy, że według ich własnego prawa nie mogą tych poprawek przedstawić do głosowania w maju. To oznacza, że my musimy tylko, i wiemy to, bo oni to publicznie powiedzieli, że tego dokumentu nie ma, więc my musimy tylko dostać to potwierdzenie od naszego ministerstwa i od wszystkich innych, chociaż jest to ewidentne, bo upublicznione i my wiemy, że nie mają prawa przegłosować tego w maju. Musimy to bardzo mocno ludziom tłumaczyć, więc poprawki w teorii mamy jeden jeszcze rok na to, żeby im się nie udało ich wprowadzić. Natomiast w kwestii traktatu tu jest komplikacja, tu nie ma tej zasady 4 miesięcy i oni właściwie ten dokument mogą szlifować do samego końca przed ich spotkaniem w maju.
Z moich informacji jest około 72 kraje, którym się ten traktat nie podoba. Nie podoba, Więc tak jest. Ale do też tych 72 krajów Polska nie należy. Polska nie należy do tych 72 krajów niestety, tym bardziej dzisiaj przy zmianie władzy, nazwijmy to. Wiemy bardzo dobrze, że teraźniejsza władza jest bardzo Unijna. unijna i nie tylko. I tu nacisk musimy właśnie wywrzeć w jakiś inny sposób. My wiemy, że jeśli ten traktat zostanie przyjęty w maju, to on musi zostać ratyfikowany w Polsce. I to jest ten element, który jest dla nas najważniejszy. Więc mamy jeszcze kilka jakichś takich właściwie miejsc, gdzie można się zatrzymać. Po pierwsze, czy im się w ogóle uda, bo jest 72 kraje, które no może nie uda im się przekupić z 10 z tych krajów, no, miejmy nadzieję, i wtedy też nie do końca nie wiemy, czy ten traktat by udał się, aby został przerzucony. Jeśli jednak im się uda, w co ja zdaję sobie sprawę, że tutaj jest gra o pieniądze i o kontrakty i tak Tak, naprawdę to tylko o to nie chodzi. o nic innego. Jeśli to się uda, to jest ten proces ratyfikacji w Polsce i tu musi nastąpić ogromny nacisk po polskiej stronie, bo to już nie tam, po naszej. My wcale nie musimy tego ratyfikować. My możemy wywrzeć ogromny wpływ na to i powinniśmy, my jako obywatele w Polsce. Więc przychodzimy tutaj chyba powoli do tego tematu, który mnie najbardziej tam interesuje, bo w świetle tego, co powiedziałaś, wyobrażam sobie to tak, że gdyby był jakiś taki, no jakby to powiedzieć, masowy opór społeczny, to gdyby tak zwany rząd, nie cierpię tego słowa nasz rząd, bo to w żadnym przypadku nie jest to naszym rządem, tylko to jest gdzieś tam rządzone skądkolwiek, to gdyby był taki zmasowany opór społeczny, to ten rząd, który, tak jak powiedziałaś, ma ratyfikować, to może 10 razy by się zastanowił, co my robimy. Tylko że problem polega według mnie na tym, że jak my możemy wyrazić nasz opór przed tym, żeby oni nie podpisali, żeby nie ratyfikowali tego. Bo jedynym rozwiązaniem, czy ono wyjdzie, czy nie wyjdzie, to jest właśnie inicjatywa obywatelska zgodna z naszą konstytucją, gdzie przy przeprowadzeniu tego całego procesu zmieniamy konstytucję w taki sposób, że to my, naród, po raz pierwszy w historii naszego narodu, decydujemy o naszej przyszłości, a więc i o byciu lub nie w WHO. Wydaje mi się, że to jest jedyna forma takiego społecznego oporu wyrażona przez naród. I ponieważ to jest możliwe do zrobienia, nie trzeba tu żadnych partii, nie trzeba żadnych struktur, bo to wynika z konstytucji, prawda? To przybliż nam warunki, na jakich ta inicjatywa obywatelska, którą ja tu mówię, to Justyna powinna być koordynatorem tego wszystkiego, bo masz taki w sobie ogień i taki patriotyzm wielki, no i ogromną wiedzę. Ogromną wiedzę. To jakie są warunki od strony naszej konstytucji, żeby uruchomić i przeprowadzić ten proces właśnie inicjatywy obywatelskiej, która by to zakończyła wszystko? Wiesz, ja tak naprawdę chylę czoła tobie, bo to ty mówisz o tym i to ty jesteś, jak gdyby wpadłeś na to, że musimy to w końcu zacząć, więc nie no, musimy to powiedzieć, natomiast ja uważam, że to jest bardzo fajne, bo to jest takie zagrzanie do walki właśnie nas jako Polaków. Okej, Tak. osobno jest inicjatywa europejska i to jest Tak jedna jest. rzecz, Tak. ale my mamy też swoją własną i mamy tak niesamowitą możliwość, bo tu nie wymaga 1 miliona podpisów, Tak, tylko tak, 100 tak. tysięcy, więc my się patrzymy na 100 tysięcy Polaków, Minimum, prawda? Bo my możemy zebrać i 10 milionów, prawda? To...
Dokładnie. Możemy i 10 milionów i byłoby to na pewno ogromne i piękne i tu nie byłoby żadnych wątpliwości, czego chcą Polacy, więc ale to minimum jest do osiągnięcia, czyli 100 000 podpisów obywateli. I różnica jest, podobieństwa między jak to działa europejsko, a po polsku, no, są podobne. Nie musi to być partia. Nie musi to być jakaś zorganizowane Tak, to po stowarzyszenie. prostu chodzi o podpisy. Tak jest, wystarczą obywatele. Czyli tu jest mowa musi się zebrać grupa osób 15, w porównaniu do Europy, gdzie było 7, no bo jest 7 krajów, a tu 15 Polaków. 15 Polaków, którzy są w stanie właśnie zawiązać ten projekt inicjatywy obywatelskiej, którzy mają pomysł, co jest najważniejsze na tę inicjatywę obywatelską i zebranie pierwszego 1000 podpisów. Tu mówimy o 1000. W momencie zebrania tego 1000, wtedy idzie się do marszałka Sejmu i wtedy zgłasza się tą inicjatywę i on musi nam wydać zgodę lub niezgodę w ciągu 2 tygodni. No i tu wiemy, że to są rzeczy w stylu, no musimy rzeczywiście mieć mądry projekt, prawnie zgodny, coś, co my wiemy, że oni nie odrzucą, czyli jak gdyby podobne założenia jak przy europejskiej. No i oczywiście no, wiąże się to z jakąś stroną internetową, o której ty też mówiłeś, coś prostego, ale ta 15, myślę, jest najważniejsza. Zebranie bardzo mądrych ludzi, którzy są w stanie razem coś zrobić i to nie jest tak, że oni muszą być 100% codziennie 24 na dobę zaangażowani. Powiedz to jeszcze raz. Właśnie. Tak, nie, to nie chodzi o to. To chodzi o to, że te osoby są chętne do tego, żeby razem wspólnie to zawiązać, ale to nie znaczy, że rzeczy, które robią sami osobno w swoich projektach, nagle muszą pójść w odstawkę. Absolutnie. To jest, wiesz, taka przykładowa, jak to mówimy, iskra, tak? Która pomaga odpalić działanie i zebranie pierwszego 1000 podpisów, po czym po tym 1000, no właśnie zgłoszenie tego, gdy to zostanie zatwierdzone, dobranie tych 99 minimum tysięcy. Tu są te ramy czasowe, z tego co ja sprawdzałam, gdzieś tam patrzyliśmy, to byłoby to 3 miesiące na zebranie tego. Ale ja uważam, że sprawa jest tak na ostrzu noża. My jako Polacy naprawdę musimy zacząć mocniej naciskać na to, abyśmy mogli sami o sobie decydować, coś o czym ty mówisz bardzo długo i do ludzi to dociera i ja też staram się to tłumaczyć. My musimy zacząć decydować o sobie samych. Tak jest. Te osoby, które wybieramy co 4 lata i jak widzimy, oni się po prostu tylko wymieniają, one absolutnie nawet nie wspominają o tym, że jednak są tam tylko i wyłącznie menadżerami, którym my płacimy za zarządzanie, tak, jak gdyby krajem. To sytuacja, w której dzisiaj jesteśmy politycznie, jest absurdalna. Absurdalna i obywatel zszedł, ja gdzieś kiedyś to słyszałam, to jest tak, że mamy prezydenta, premiera, mamy marszałków, mamy tych wszystkich polityków, potem mamy długo nic i dopiero gdzieś tam obok kosza na śmieci są obywatele. Tak? Dokładnie. Jesteśmy my. Tak, dlatego ja wielokrotnie właśnie już do lata tłumaczę te zasady tego systemu, który został w praktyce sprawdzony przez 170 parę lat w Szwajcarii. To w żadnym przypadku nie oznacza, że my chcemy być drugą Szwajcarią, bo nie o to chodzi. Profesor Mirosław Matyja, który, no mówię, ma tych 5 doktoratów z różnych dziedzin i finansów międzynarodowych, ekonomii. Jeden z jego doktoratów, 3. doktorat, był poświęcony właśnie systemowi w Szwajcarii, a w szczególności jego niedociągnięciom. I co ciekawe, profesor Matyja wyraźnie powiedział, że bazując na 170-letnich doświadczeniach narodu szwajcarskiego, my mamy możliwość prowadzenia tego systemu, ale z pewnymi ulepszeniami. Możemy to zrobić łatwiej, możemy to zrobić prościej. I dlatego właśnie ta inicjatywa obywatelska, ona, tu Państwu też muszę 2 słowa, to jest inicjatywa obywatelska, którą ja bym chciał, żebyś ty była takim koordynatorem. Ona polega na tym,
żeby złożyć tą inicjatywę do Sejmu, która mówi tak: żądamy, nie prosimy, żądamy natychmiastowego rozpisania referendum, żeby wprowadzić 3 małe poprawki do naszej konstytucji, czyli żeby referendum było zawsze bezprogowe i wiążące. Inicjatywa obywatelska, o której mówimy teraz, żeby zawsze w przyszłości kończyła się referendum, no i weto obywatelskie, które mówi, którąś z ustaw chcemy usunąć. To też musi się zakończyć referendum, czyli my, naród, mamy ostatnie słowo do powiedzenia, a dzisiaj my nie mamy niczego do powiedzenia, a jednak chcemy ten system zmienić. Ktoś powiedział, nie, tam Wojciech Cejrowski, wszyscy won, no ale jak? No widzimy, wybierają się między sobą. Dla nas najważniejszą rzeczą w tym wszystkim jest to, że w tym systemie, o którym mówimy, po wprowadzeniu tych poprawek, tych 3 malutkich poprawek, nie ma partii rządzącej. I teraz chciałbym ci zadać pytanie, bo ty masz ogromne kontakty międzynarodowe, ogromne to, ja tam, to jestem taki, wiesz, mały pyłek gdzieś tam na wietrze, ale ja wielokrotnie tłumacząc to mówię tak, słuchajcie, wtedy, kiedy doszłoby już do złożenia tej inicjatywy do Sejmu, to ja sobie tak wyobrażam, że media międzynarodowe, one naprawdę bardzo uważnie patrzą na to, co się dzieje w polskim Sejmie. To nie jest tak, że to, co się dzieje w polskim Sejmie, to nikt na świecie nie wie. Nie, są artykuły, są publikacje, są wypowiedzi i tak dalej. I teraz tak, ja sobie to wyobrażam w ten sposób, bo to jest główny warunek, że musi to być nagłośnione, ta inicjatywa na forum międzynarodowym. Dlaczego? Dlatego, że nagle okaże się, że taka dla niektórych jeszcze ciągle egzotyczna Polska, nagle ta Polska chce się rządzić sama sobą? Nagle naród polski chce się zarządzać swoją przyszłością tak, jak zarządza swoją przyszłością naród szwajcarski? Jakiś kraj w Polsce, drugi na świecie, chciałby wyrwać się ze szponów tam Harari i Schwaba i Unii Europejskiej, cokolwiek, to moja opinia jest taka, że to byłoby roztrąbione na cały świat. Jaka jest twoja opinia? Tak, uważam, że to jest bardzo ważne i w momencie, gdy udałoby nam się rzeczywiście z taką inicjatywą dotrzeć zebrać te 100 000 i dotrzeć do Sejmu, to faktycznie gdzieś choćby i moje kontakty, ja starałabym się to pchnąć jak najdalej, żeby to pokazać. I w Europarlamencie o tym powiedzieć, bo to też są ważne rzeczy, żeby Europarlament zdał sobie sprawę, co my robimy. Dokładnie. Bo to pociąga za sobą innych ludzi, inne kraje, osoby w innych krajach działające, które powiedzą, a zobaczcie, co oni tam w Polsce wykombinowali. Tak jest. I ciekawym elementem jest ten 3. punkt, o którym ty powiedziałeś, czyli ta opcja weta. I my naprawdę musimy to zaznaczyć, że my mamy mieć ten końcowy głos. Jeśli nam się nie podoba, co robi, no wiesz, to jest trochę tak, jak pójdziesz do fryzjera i on ci zacznie, nie wiem, robić fryzurę, której ty nie chciałeś, ty w każdej chwili możesz powiedzieć hola, hola, moment. Ja się nie zgadzam na to, prawda? I tutaj jest tak samo z krajem. My zarządzamy tym, oni niby w naszym imieniu tym krajem zarządzają, ale my zawsze powinniśmy mieć głos końcowy. My w swojej inicjatywie europejskiej, że tak ci powiem z ciekawości, mieliśmy punkt 3, w którym było właśnie dokładnie to, o czym ty mówisz w 3. punkcie, ale to zostało odrzucone. Gdy prowadziliśmy ten dialog z Komisją Europejską, aby nam, że tak powiem, dać zielone światło na otwarcie inicjatywy, powodem, dla którego było odrzucenie, było to, iż Unia nam na piśmie, więc ja to mam, odpisała, iż oni nie mają możliwości wprowadzić takiego prawa, żeby wetować na końcu, bo to leży w kompetencjach każdych krajów, 27 krajów osobno. I dokładnie jak gdyby potwierdzili, że my osobiście jako kraje, czyli jako Polska, faktycznie
No, możemy i wręcz powinniśmy mieć opcję weta takiego końcowego obywatelskiego, a Unia nie ma możliwości nam narzucić takiego europejskiego, powiedzmy, weta. Więc też w tych rozgrywkach. I ja uważam, że to jest możliwe. W momencie, gdyby rzeczywiście udało się to zrobić, jest opcją, żeby pokazać innym krajom, i byłoby bardzo, bardzo ważną rzeczą. Wiesz co, ja myślę tak, że gdyby z pomocą milionów Polaków można było zrobić to, co chcemy zrobić, to by się stało. Na mojej stronie internetowej, to Państwu teraz powiem, jerzyzieba.com, tam jest zakładka Demokracja Bezpośrednia. I tam opisałem między innymi ten proces, natomiast najważniejszą rzeczą jest przesłanie, informacja dla społeczeństwa, co my z tego będziemy mieli. I kiedy ja to prezentuję publicznie, to powiem Ci, mam 100% zgodność. 100% zgodność. W związku z tym liczę na to, że każdy element, który ja tam wyszczególniłem, na przykład zmienimy sobie na przykład oświatę, która w tej chwili to jest po prostu jeden wielki dramat. No i jedna z wielkich rzeczy. Zatrzymamy absolutne bestialstwo na przykład urzędów skarbowych. Albo w końcu uruchomimy zasoby energetyczne w Polsce i staniemy się, ja to często nazywam, obrzydliwie bogatym państwem z obrzydliwie bogatymi ludźmi. To wszystko jest do zrobienia. Ważny jest to przekaz przeciętnemu człowiekowi, a co ja z tego będę miał, nie? I ja to wszystko tam dokładnie opisałem. I teraz, kiedy Polacy, gdyby do tego doszły media, które trochę idą jak krew z nosa, Polacy dowiedzieli się o takiej szansie absolutnie bezprecedensowej w historii Polski, to Polacy by się zgłosili do czegoś takiego, moim zdaniem, milionami. I teraz profesor Mirosław Matyja zwrócił mi uwagę na to, że taką zmianą systemu na taki, o którym my mówimy, niesamowicie podobno zaczyna się interesować środowiska niemieckie, Słowacy, Czesi. I myślę, że gdybyśmy my w Polsce zrobili taką piekielnie pozytywną zmianę w funkcjonowaniu nas, to wierz mi, tak jak za czasów Solidarności, inne kraje by to wzięły i ta iskra by wyszła z Polski. Dokładnie. Zgadzam się absolutnie w 100% z tym, co mówisz. Kwestia zaczęcia. Kwestia zaczęcia, jak to Chińczycy mówią, nawet 1000-milowa podróż zawsze rozpoczyna się od pierwszego kroku, prawda? Więc my jesteśmy na tym etapie. Patrzę na zegarek, godzinę sobie rozmawiamy. Mam nadzieję, że nie ostatnią. Chodziło mi w tym naszym takim wspólnym spotkaniu, żebyś właśnie przekazała społeczeństwu te takie podstawy, o co tobie chodzi, o co w tym wszystkim Unii Europejskiej, z tym WHO, jak to jest z tą naszą inicjatywą i tak dalej, i tak dalej. Także myślę, że nie powinniśmy może zarzucać ludzi jeszcze większą ilością informacji, bo to wszystko się pogubi. Także jeśli pozwolisz, to ja Ci naprawdę bardzo serdecznie dziękuję za to, że jesteś na tym świecie i robisz coś tak wspaniałego dla Polski, dla Polaków. Chwała Ci za to. Dziękuję bardzo za Twój udział i skończymy sobie dzisiejsze wspaniałe spotkanie i będziemy być może, jeśli zajdzie potrzeba, ludzie będą zainteresowani, będą zadawać pytania, wiesz, albo coś takiego, to pozwolę sobie jeszcze raz Ciebie tutaj ugościć. Dziękuję Ci bardzo. Ja również dziękuję i dziękuję za ogrom pracy, którą wykonujesz. Dziękuję uprzejmie. Do zobaczenia.